Cześć, jestem Vincent, a to jest Menel. Pracujemy, podróżujemy sobie i mieszkamy w tym vanie przez okrągły rok. I z racji podróżowania paliwo to największy wydatek w naszym budżecie. Dlatego chciałem powiedzieć Wam, jak można płacić mniej za paliwo jeżdżąc vanem po Europie. Jakby oprócz eco-drivingu, bo jeżdżenie ekonomiczne to jest jakby temat sam w sobie. Po pierwsze, większy zbiornik paliwa. Jeśli macie zapas DMC, czyli brakuje Wam kilogramów do 3,5 tony, to zamiast takiego na przykład 65-litrowego zbiornika możecie zamontować sobie 105-litrowy. Taka operacja kosztuje kilkaset złotych, a w związku z tym, że ceny paliwa w krajach europejskich różnią się bardzo, no to dodatkowe 40 litrów bardzo szybko się zwróci. Przykładowo 100-litrowy zbiornik załadowany w Hiszpanii zamiast we Francji to kilkadziesiąt euro różnicy. No i to jest kolejna porada. Sprawdzamy, jakie są ceny paliwa w krajach, do których jedziemy. Tam, gdzie jest taniej, planujemy tankowanie. Tankujemy do pełna, gdzieś tak 20-30 km przed granicą, bo na samej granicy już jest z reguły trochę drożej. Oraz jeśli to jest duże tankowanie, to zjeżdżamy z autostrady, bo na autostradach jest zawsze drożej. Taka ciekawostka, wielu Holendrów potrafi na tankowanie wyjeżdżać z kraju, bo no, kraj u nich mały, a paliwo u nich, cena paliwa potrafi się tam otrzeć już o 2 euro, więc sobie wyjeżdżają na przykład do Niemiec. Dla nas drogo jest w Niemczech, bo jakieś 1,5 euro, a dla nich na tyle tanio, że się opłaca wyjechać. W opisie pod filmem wkleję listę krajów z ich obecnymi cenami paliw w Europie. Z tym, że traktujcie tę listę tak orientacyjnie, bo nie będę jej raczej uaktualniał, więc za kilka miesięcy może się zdezaktualizować, ale orientacyjnie powinny być ceny podobne. Polecam zwrócić uwagę na 2 kraje, Luksemburg i Andorrę. Nie są to najtańsze kraje w Europie, ale oba leżą na zachodzie i u ich sąsiadów paliwo jest znacznie droższe. Więc jeżeli jedziecie w tamte rejony, to warto sobie zaplanować trasę przez te kraje. Warto też zwrócić uwagę, że w Hiszpanii jest paliwo znacznie tańsze niż w Portugalii, mimo że Portugalia jest biedniejszym krajem. Więc przed granicą portugalską też tankujemy pod korek. Kolejny sposób, szczególnie jeśli macie firmę i możecie wrzucać to paliwo w koszty, to karta paliwowa. Ja mam taką kartę i on wygląda tak jak zwykła kredytowa karta. Działa w ten sposób, że mam aplikację w telefonie, która pokazuje mi, jaka stacja benzynowa obsługuje tę kartę. Mogę tam płacić tę kartą i wtedy operator tej karty ściąga mi z konta sumę za tankowanie, ale troszkę mniejszą. O ileś tam procent mniejszą niż pokazuje dystrybutor. Także tu jest troszkę oszczędność. To jest też fajne dlatego, że mam te wszystkie faktury. Ja strasznie gubię rzeczy, również dokumenty, a to jest o tyle fajne, że mam te faktury wszystkie w panelu, sobie mogę ściągnąć. Poza tym, jeśli ktoś jest VAT-owcem, jeśli ktoś jest na VAT-cie, to z pomocą operatora tej karty można odzyskać VAT. Ja jeszcze tego nie próbowałem, ale no jakby się 20% jeszcze od ceny paliwa udało odzyskać, no to już jest sporo, 1/5. Właśnie jak wyjeżdżałem z Hiszpanii, to wypróbowałem tę kartę. Mam już od dłuższego czasu, ale nie korzystałem z niej wcześniej, bo jak mnie okradli w Barcelonie, to nie mogłem znaleźć PIN-u do niej. I tak ją miałem, ale nie korzystałem. No, a teraz ją w końcu wypróbowałem. Problem był taki, że aplikacja pokazała mi stację benzynową pod górą. W sensie 10 km pod górę musiałem jechać. A mój wanik ostatnio ma coraz większe problemy z podjeżdżaniem pod górę. No i sytuacja wygląda tak, że jeszcze, kiedy to byłem rok temu, to wjeżdżałem pod tę górkę na 2, a w tym roku nie dość, że muszę się rozpędzić,
zredukować w trakcie do jedynki. To jeszcze muszę tak halsować, czyli jeździć w lewo, od lewej do prawej, żeby wjechać pod mniejszym kątem, no bo inaczej nie wjadę. W ogóle wiedzieliście, że Hiszpania to drugi najbardziej górzysty kraj w Europie po Szwajcarii? Ja nie wiedziałem. A zresztą pokażę Wam ten mój wjazd. Obraz z kamery wypłaszcza trochę ten kąt podjazdu, ale zatrzymałem się w trakcie drogi, żeby nagrać to z góry. I z tej perspektywy widać lepiej, dlaczego Hiszpania to nie jest kraj dla starych vanów. No i tu przez większość tego podjazdu sytuacja wyglądała tak, że na pierwszym biegu miałem zbyt wysokie obroty, stąd ten trzęsący się obraz, a na dwójce już nie miał siły i się dławił. A jak się zatrzymałem gdzieś pod bardziej stromą górą, to już w ogóle był kłopot. Ostatnio spotkałem się z Kasią i Łukaszem z podróżowania. Nagraliśmy coś razem, więc jeśli chcecie, to zajrzyjcie do nich na kanał. Powinno się to niedługo pojawić. W każdym razie Kasia zapytała mnie, skąd się to bierze, że jestem taki spokojny. No więc wydaje mi się, że owszem, jestem spokojny. Może dlatego, że próbuję wydzielać taką energię, jaką sam lubię od ludzi dostawać i otaczać się. Ale jak wjeżdżam vanem pod górę, to wyglądam tak. No jedź! Jestem tak spocony, że czuję się, jakbym pchał ten samochód pod tę górę. Na pierwszym biegu podjeżdżam pod te góry, bo inaczej nie mam siły za sznur samochodów, biedaczki. Wyprzedzić mnie nie wyprzedzą, bo to są zakręty. Cały czas pod górę. Jeszcze oddymiam ich. Biały dym z rury wydechowej. No ale auto tydzień stało na plaży, więc jakaś woda mogła się tam, nie wiem, skropić, więc chyba ma prawo podymić. W każdym razie auto Renault wygląda, jakby wybrało właśnie papieża. Habemus papam. Wolniej proponuję. I flew from Castlegar past Lake Louise, then I left a tear. Także mam prośbę, napiszcie mi proszę jakieś namiary na dobrego mechanika, który potrafiłby to zdiagnozować i naprawić. Za 2 tygodnie będę w Polsce, także mógłbym się tym zająć wtedy. Miałem dać znać, co to za samochód znalazłem. Jest taka sytuacja, że poszedłem wyrzucić śmieci i znalazłem kluczyki. I idę sprawdzić, czy to kluczyki od któregoś samochodu na parkingu. Raz, 2, 3, 4, 5 samochodów. Ha! Mamy samochód. Który się otwiera. Ten się otwiera. Chevrolet Spark. Co jakiś... Czy jest jakiś numer telefonu? Sprawdzamy. Okularki. Śmieci.
Do you know? Nic, co pozwoliłoby zidentyfikować. Not anyone's Kurde, no nie wiem, bo jak tu przyjadę, nie zostawię tutaj tych kluczy na wierzchu, bo ktoś może sobie je zwinąć. Dobra, mam rozwiązanie. Zostawiam im kartkę za wycieraczką z moimi danymi. Mam nadzieję, że mają drugi kluczyk. A jeśli nie mają drugiego kluczyka, to że zobaczą kartkę zanim wezwą grułę, czyli lawetę. Może by tak sobie pojeździć trochę? Z parkiem. Heaven seems to be a nice place to go. No i po 2 dniach zadzwonili właściciele, omówiłem się z nimi. Hell is close, Hello! short away. Really, thank you very much. You're very Thank you so welcome. much. It's so confusing because somebody down there said that a couple had found the keys. So we came back and had a look here, and then there was nothing. And then No, really? no. Don't worry. Thank you the very restaurant much. there said somebody handed a set of keys in and they're giving them to the police station. Really? Yeah. So we've been chasing around the police stations. They're saying, no, we've got no keys. I wanted to. Thank you very much. I prefer because the police is a mess. Okay. Everything is a mess. We didn't see the note. I'd already opened the car from this side through the window Yeah. to get the documents so that we have the Fischer Technica. And then there's a note on the windscreen. I have this small YouTube channel. Uh-huh. Can I put it? Yeah. Can I put it on my Of channel? course. That I found it. Yeah, Because this is a nice story. No, feel free. Okay, okay. Teraz już jestem w Portugalii. Dzisiaj jest tu pięknie, słonecznie. Na pewno nakręcę tu jakieś filmy. Więc jeśli chcesz być o nich powiadomiony lub powiadomiona, to zapraszam do subskrypcji kanału. A za 2 tygodnie, gnany tęsknotą i nostalgią za Polską, pogalopuję do ojczystego kraju. Kurde, nie w tę stronę.